Niedawno Sony zaprezentowało koncept swojego samochodu elektrycznego i wszyscy zastanawiają się, czy producent elektroniki może produkować także samochody. Coś wam powiem. Może, bo takie przypadki w historii już się zdarzały. Na przykład Daewoo, producent m.in. telewizorów, produkował także świetne samochody, w tym Daewoo Lanosa, który konkurował w jednym salonie z Polonezem. A ten wybór był bardzo prosty. Zapraszam was na test tego zaskakującego samochodu. Zaczynamy! Uaa! Produkcja od 1997 roku, a właściwie początkowo składanie. Hasło reklamowe: pokonać przestrzeń. Nie wiem, co to tutaj miało oznaczać, no chyba że twórca hasła wcześniej jeździł Tico. Za to w porównaniu do naszej rodzimej motoryzacji to była prawdziwa rewolucja. Były to czasy, w których obłości były super modne. Tutaj to widać na przykład po lampie, czy po tym smutnym plastikowym zderzaku. Choć były także wersje ze zderzakami w kolorze nadwozia. Do tego totalny brak jakichkolwiek ostrych krawędzi. No tutaj na masce mamy takie delikatne przetłoczenie. Do tego grill podzielony na 3 części, co pewnie nawiązuje do wyglądu logo. Kiedy popatrzę sobie z boku na ten samochód, pierwsze co rzuca mi się w oczy to dziwna proporcja, ale to może też wskazywać, jakie były tutaj priorytety. Mamy długą maskę, choć silniki wcale takie duże nie były, ale za to mamy sporo przestrzeni do łatwych napraw. Za to przestrzeni dla pasażerów wygląda na to, że nie będzie zbyt dużo. Dziś testujemy elegancką wersję sedan, choć występował także w wersji hatchback 3 i 5-drzwiowej. Z tyłu klapa bagażnika wygląda trochę jakby chcieli tutaj zrobić jakąś lotkę czy spoiler, ale im nie do końca wyszło. Do tego znowu okrągłe lampy, no i ten smutny plastikowy zderzak. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, jak długo był produkowany Lanos. U nas przeszedł jedną modernizację w 2000 roku, choć tych zmian było znacznie więcej. Produkcja na żeraniu zakończona została w roku 2007, choć ukraińska firma Avtozaz produkowała Lanosa jeszcze do roku 2017, w tym w wersji dostawczej. A teraz zapraszam do środka. Tak w ogóle Lanos występował pod różnymi markami: FSO, ZAZ czy Chevrolet, ale to jest temat na osobny odcinek, a teraz ma być o wnętrzu. No właśnie, to wnętrze wygląda jak typowa podróbka Japończyka z lat 90. Jest tutaj szaro i smutno, zaraz zobaczymy, czy praktycznie. Jakość plastików, no są one bardzo twarde, ale świetnie spasowane i nic tutaj nie trzeszczy. Zużycie? Nasz egzemplarz ma ponad 250 000 kilometrów. Najbardziej zużyta jest kierownica, boczki, drzwi oraz fotele. Na górze deski rozdzielczej takie wyżłobienie. Niby półeczka, ale totalnie niepraktyczna, bo bardzo łatwo stąd przedmioty wypadają. Poprzedni właściciel ewidentnie sobie z tym problemem poradził przy użyciu taśmy. Na górze mamy skośne kratki nawiewu, przyciski. Tutaj w tym miejscu mogliśmy zobaczyć także zegar. Poniżej panel do sterowania wentylacją, który jest banalnie prosty w obsłudze, ale wygląda dość topornie, trochę jakby w ciągniku rolniczym. O, i ten zsuwak, uwielbiam to w starszych autach. Tutaj mamy taki przycisk do podgrzewania tylnej szyby. Poniżej radio kasetowe z takim malutkim ekranikiem. Panel jest wyjmowany, ale radio i tak jest oryginalne. Tutaj spójrzcie, jest napisane Daewoo. Pierwsza rzecz, która mnie zastanowiła, to dlaczego tylko 2 przyciski są wytarte, ale zrozumiałem po krótkim dochodzeniu. Otóż po włączeniu radia zawsze uruchamia się na głośności 18, co jest za głośno, dlatego automatycznie potem używamy przycisku do ściszania, czyli to są 2 najczęściej używane przyciski właśnie w tym radiu. Jakość z kasety jest średnia, ale za to klimat słuchania jest fajny. Obsługiwanie nie jest jakoś super intuicyjne, jeżeli na przykład jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś nowszych sprzętów. Poniżej półeczka, ta mnie pozytywnie zaskoczyła, bo spokojnie mieści współczesnego, dużego smartfona. Tutaj półeczka, no może nie idealnie wychodząca, ale z uchwytami na kubki. Poproszę teraz kubek. I uwaga. Test zdany. I trzyma się całkiem stabilnie. Daewoo otrzymuje tutaj 5. Jeszcze niżej półeczka, to taka popielniczka. Obok znajdziemy gniazdo zapalniczki i jeszcze jedną półeczkę na jakieś drobnostki. Dźwignia zmiany biegów, bardzo fajna, karbonowa osłona. Niestety ewidentnie jest to inwencja twórcza poprzedniego właściciela. Mamy tutaj napis Type R, a ewidentnie to nawet nie jest blisko Type R, co może oznaczać, że ten mieszek po prostu też się szybko zużył. Dalej mamy jeszcze 2 wyżłobienia, do których zastosowania jakiegoś super praktycznego znaleźć nie mogę. No nie ma tutaj też podokietnika. Schowek pasażera, bardzo surowy i średniej pojemności. Kierownica ma na sobie taki pokrowiec założony przez poprzedniego właściciela, ale nic dziwnego. Zobaczcie sami, jak bardzo jest
zużyta. Ma ciekawy kształt, no ale ewidentnie ładna nie jest. Nie ma także poduszki powietrznej, choć spotkacie takie egzemplarze, które tą poduszkę mają. Wtedy ta kierownica wygląda totalnie inaczej. Do tego nie jest regulowana w żadnej płaszczyźnie. I tutaj dochodzimy do zajmowania wygodnej pozycji za kierownicą. Fotel nie jest regulowany na wysokość, więc jak zająłem odpowiednią, bezpieczną pozycję, to wydaje mi się, że jestem bardzo blisko tego lusterka wstecznego. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale naprawdę jest to dla mnie dziwne. To pewnie przez tą szybko schodzącą szybę. Fotele no nie mają trzymania bocznego, są dosyć miękkie, ale jeżeli mocniej się tutaj oprzemy, to już czujemy, jak rama wbija nam się w plecy, szczególnie w tych miejscach, które są widoczne, bo doszło tutaj do takiego mocnego przetarcia. Zegary to po prostu białe cyferki na czarnym tle. Są bardzo, bardzo proste i czytelne, a mówiąc ładnie, są w stylu dalekowschodnim. Nie mamy tutaj niestety obrotomierza, ale mamy chociaż temperaturę cieczy chłodzącej. Na drzwiach taki szalony wzór, tutaj także widać dosyć mocne przetarcie. Do tego mamy taką kieszeń, ale niezbyt pojemną. Na pewno żadnej butelki napoju tutaj nie zmieścimy. Poza tym, jeżeli mamy manualne otwieranie okien, czyli tak zwaną korbkę, to przy zamykaniu za każdym razem haczę palcem o krawędź tej kieszeni. Nie lubię tego i to nie jest pierwsze auto, w którym mi się to zdarza, ale jak o tym zapomnę, to potem jest to dla mnie bolesne. Miejsca ogólnie, jak dla mnie, jest tutaj wystarczająco. Nad głową mam troszkę zapasu, rozsiąść się też mogę wygodnie. Także teraz pozostało nam tylko zajrzeć do tyłu. Warto jeszcze tutaj wspomnieć, że nie wszystkie egzemplarze były tak ubogie jak nasz. Były także wersje specjalne, na przykład Style, Sport czy FSO, a na rynki zagraniczne mogły pojawiać się jeszcze inne, więc jeżeli spotkacie egzemplarz, w którym będzie ABS, czujniki parkowania, immobilizer czy jakieś elementy skórzane, to się nie zdziwcie, wszystko jest tak jak powinno być. A teraz jak z tyłu. Kanapa jest bardzo mięciutka i wygodna. Do tego mamy całkiem sporo miejsca, zarówno na kolana, jak i stopy mogę wsunąć sobie pod fotel. Na szerokość, no myślę, że 3 dorosłych mężczyzn miałoby tutaj problem, żeby sobie wygodnie siedzieć, ale 2 dorosłych czy 3 dzieci spokojnie da radę. Tunel jest dosyć wysoki. Tutaj mamy popielniczkę, ale zapomnieli dodać jakiegoś ogranicznika czy sprężynki, więc trzeba z tym uważać. Do tego kanapę możemy składać. O, w ten sposób. No może nie wygląda to bardzo estetycznie, ale przynajmniej mamy możliwość powiększenia przestrzeni bagażowej. Sprawdzałem, da radę przewieźć tutaj rower. A, światełko stopu, no niestety, ale jest takie do it yourself. Musielibyśmy je przykleić z powrotem, żeby było tam, gdzie trzeba. Zaglądamy do bagażnika. Zanim zajrzymy do bagażnika, zwróćcie jeszcze uwagę na tę pełnowymiarową składaną antenę. Coraz rzadszy widok na drogach, a szkoda. Bagażnik otwieramy albo z kluczyka, albo z dźwigni we wnętrzu. Prawie jak automat. Pojemność w tej limuzynie to 395 litrów, a w wersji hatchback 274. W środku nie spotkamy żadnych bajerów. Pod podłogą mamy pełnowymiarowe koło. No a teraz czas na nasz test walizek. Skromnie, ale rezultat zaskakująco dobry. Czas teraz na jazdę próbną. Na początek kilka słów o historii. Początkowo produkcja na żeraniu polegała na składaniu samochodów z części sprowadzonych z Korei. W szczytowym momencie aż 98% części pochodziło z Polski. Po pierwsze powiem, że jestem pozytywnie zaskoczony jednostką napędową. Mam prawie najsłabszy silnik 1.5, 86 koni mechanicznych, a całkiem sprawnie przyspiesza. Pewnie wpływ na to mają wąskie opony, lekka konstrukcja oraz całkiem dobry stan naszego Lanosa. Ruszanie spod świateł z piskiem opon to dla niego nie problem. Oczywiście szybko się męczy i powyżej 70 km na godzinę robi się kłopotliwie. Przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmuje mu 12,5 sekundy, a teraz sprawdzę jeszcze jego elastyczność, czyli przyspieszenie od 60 do 90 km na godzinę na 4. biegu. Tutaj rezultat to 7,6 sekundy. Niestety jazda z wysoką prędkością i wysokimi obrotami oznacza tutaj dość sporo hałasu. Zatem czas na test wygłuszenia wnętrza. Na autostradzie przy prędkości 140 km na godzinę decybelomierz wskazał 72,2 dB. Teraz sprawdzę przy prędkości 90 km na godzinę. Decybelomierz wskazuje 63,9 dB.
Jeszcze jeden test przed nami, to oczywiście test spalania, przeprowadzony na autostradzie, na trasie oraz w mieście. Spójrzcie na tabelę. Układ kierowniczy ma przedziwną właściwość. Jak auto stoi, to wydaje się, że kierownica chodzi przerażająco ciężko. Zrozumiałe, przecież nie mamy tutaj wspomagania. Jednak podczas jazdy układ zaczyna działać, jakby miał tryb City z Fiata. I można przez całą drogę kręcić lekko prawo-lewo, aby jechać prosto. Totalnie odwrotnie niż powinno być. Brakuje tutaj zdecydowanie precyzji. Zawieszenie zachowuje się dziwnie. Podczas jazdy auto wyraźnie się buja, natomiast przy wjechaniu w jakąś dziurę dostajemy bardzo nieprzyjemny dźwięk. Tak jakby pomiędzy kołem a nadwoziem nic się nie znajdowało. Skrzynia biegów 5-biegowa. Niestety nie jest ona zbyt precyzyjna i wymaga wprawy. Mi na przykład przy wrzucaniu wstecznego parę razy tak jakby bieg wskoczył, ale nie tam, gdzie trzeba. Możecie także spotkać egzemplarze z automatyczną skrzynią 4-biegową, lecz nie będzie ich pewnie dużo, bo skrzynia automatyczna nie była nigdy oficjalnie oferowana na polskim rynku. Widoczność jest tutaj bez zarzutu. Fotel nie ma regulacji, więc siedzę bardzo wysoko. Do tego podoba mi się lusterko. Proste, ale bardzo praktyczne rozwiązanie. Może nie do końca estetyczne, ale ważne, że działa. Pod względem bezpieczeństwa wypada dość słabo. 3 gwiazdki NCAP, z czego 1 przekreślona. Do tego w teście brał udział model z poduszką powietrzną, a u nas jej nie ma, więc moje poczucie bezpieczeństwa jeszcze bardziej spadło. Aha, i ABS-u też nie mam. Hamulce wymagają przyzwyczajenia. Na początku w ogóle myślałem, że nie działają, ale silne naciskanie daje tutaj efekty. Porozmawiajmy jeszcze o cenach. Już za chwilę klikniecie w prawym górnym rogu, sprawdzicie listę ogłoszeń na Otomoto i się zdziwicie, bo Lanos może kosztować tyle, co średniej jakości telefon komórkowy albo jeden miech pneumatyczny do Audi Q7. Jest naprawdę tanio. Przedział cenowy od 1000 do 9000 zł. Możecie sprawdzić. Silniki w Lanosie były 4, wszystkie benzynowe. Podstawowy to 1.4 o mocy 75 koni mechanicznych i 8-zaworowej głowicy. Kolejny to 1.5 o 8 zaworach i mocy 86 koni mechanicznych, czyli taki, jakim dzisiaj się poruszam. Oba są proste, dość paliwożerne i znoszą spokojnie eksploatację na LPG. Dynamika skromna, przyspieszają do 100 km odpowiednio w 15 i 12,5 sekundy. Kolejne dwa mają już 16-zaworowe głowice oraz pojemność 1.5 i moc 100 koni mechanicznych oraz 1.6 o mocy 106 koni mechanicznych. To też nie robi z Lanosa demona prędkości. Do 100 km na godzinę przyspieszały w 11,8 i 11,5 sekundy, czyli niewiele szybciej niż nasz dzisiejszy bohater. Do mocniejszych wersji również z powodzeniem montowano instalacje LPG i to dosyć często, bo spalały one dużo paliwa, nawet ponad 10 litrów w mieście. Czy mają jeszcze jakieś wady? Średniotrwały rozrząd, a dokładnie pasek. Jednak patrząc na cenę zestawu, można to uznać za drobnostkę. W ogóle części do Lanosa są niesamowicie tanie. Często tanie auto oznacza spore wydatki, ale nie tutaj. Do tego prostota konstrukcji pozwala na samodzielne serwisowanie samochodu i jeśli ktoś ma smykałkę do mechaniki, to na serwisowaniu Lanosa sporo zaoszczędzi. Samo DEU też wierzyło w jakość swojego produktu, bo sprzedawało Lanosa z pakietem 3-letnich darmowych serwisów. Plotka głosi, że to był gwóźdź do trumny tej marki. Po wielu latach Lanosy zaczęły też rdzewieć, szczególnie na progach i nadkolach, więc warto temu się przyjrzeć przed zakupem. Oczywiście Lanosa trapiły różne inne drobnostki, jednak tak jak na przykład nasz egzemplarz, posiada tak skromne wyposażenie, że aż nie wiem, co mogłoby się tutaj zepsuć. No chyba, że światło stopu, które sami próbowaliśmy przyczepić na taśmę dwustronną, albo przepalona żarówka w lampce w podsuficce. Spójrzmy jeszcze na tabelę kosztów serwisowych. Pierwsza tabela to koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a następna to koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. A teraz czas na krótkie podsumowanie naszego testu. Na początek 3 rzeczy, które spodobały nam się w DEU Lanosie. Po pierwsze cena, zarówno zakupu samochodu, jak i części zamiennych. Wszystko tutaj przemawia za Lanosem. Po drugie, prosta i trwała konstrukcja. I po trzecie, jest to idealny samochód na pierwsze auto. Dużo rzeczy zreperujemy tutaj sami, a jeśli coś się stanie, nie będzie nam go tak szkoda. 3 rzeczy, które mogą wkurzać w tym modelu. Po pierwsze, paliwożerne i niezbyt dynamiczne silniki. Trochę ratuje nas tutaj instalacja LPG. Po drugie, dużo egzemplarzy jest bardzo ubogo wyposażonych. I po trzecie, bezpieczeństwo czynne i bierne. Niecałe 3 gwiazdki w NCAP niezbyt dobrze wróży. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, aby nie przegapić kolejnych naszych filmów, a następny już w niedzielę o godzinie 20. To oczywiście odcinek ekstra, w którym odpowiem na Wasze pytania, które zadaliście na karcie społeczności dotyczące DEU Lanosa. Zostawcie także komentarz oraz łapkę w górę. No i do zobaczenia. Cześć! Jest cały, bo muszę babci oddać.